Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale Oppo Find X5 Pro. Topowy flagowiec od Oppo na ten rok. Jakie wnioski, uwagi, moja recenzja. No cóż, na pewno smartfon ładny, fajnie zrobiony, trochę inaczej ugięte lub też zrobione, przemyślane wyspy, w których macie otóż to aparaty i naprawdę fajnie to wygląda. Mi się podoba, no poza tym, że wiadomo, odcisk palca każdy jeden to złapie, więc no niestety trzeba wkładać to do etui. Etui w zestawie, no to takie przezroczyste, które już żółknie, więc też mało to moim zdaniem już później estetycznie wygląda, więc sugeruję znaleźć coś innego. Ale co jeszcze właśnie przy wyglądzie? Z racji tego, że te aparaty są tutaj, powiem wam, że bardzo często będziecie czyścić je. No niestety tutaj paluchami się to zawsze jakoś niestety ufajda, no więc to z wyglądu taki temat, który może troszkę irytować. Poza tym ładnie, dobrze leżący w dłoni, fajnie wykonany smartfon. Co dalej? Ekran, czyli to co widzimy, jasność nie jest jakaś wielka, tam 700 nitów czy coś takiego standardowo, 10 tam wam zaświeci w bieli, co widać na moim filmie, gdzie to sprawdzałem. Kolory i wygląd całkiem spoko, mi to jak najbardziej odpowiada. Jeżeli chodzi o możliwości jego ustawień, też sobie możecie tutaj trochę podziałać, wiadomo, jest to jak najbardziej na plus. No ten jasny tryb HDR, no można sobie włączyć wtedy jeszcze trochę coś tam z tej standardowej jasności uświadczycie, wiadomo, wybór automatyczny rozdzielczości sugeruje, żeby taka była, ale 120 Hz lepiej sobie odpalić i naprawdę wtedy fajnie ten telefon działa. Fakt, że zjada wam troszeczkę więcej baterii, ale moim zdaniem jest to jak najbardziej optymalne, naprawdę fajne, szybkie działanie tego smartfona. A za to odpowiada Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB pamięci RAM. Telefon w miarę szybki jak na tego typu konfiguracje. Są speed testy, zobaczcie, naprawdę spoko, fajnie działa. RAM też jak najbardziej bezproblemowo w tym smartfonie się tutaj zachowuje, więc naprawdę telefon można pod tym względem, jeżeli chodzi o działanie, powiedzieć, że godny polecenia temperaturowo, jak to Snap 8 Gen 1. Nie jest on tutaj najbardziej, mówiąc krótko, chłodny. Jak to wypadło, widzicie mniej więcej, jakie temperatury potrafi osiągnąć ten otóż to smartfon, więc pod tym względem no jest ciepło, nie da się ukryć, ale dramatu jakiegoś nie ma. Jak trochę go poużywacie, to dopiero to poczujecie. Jak jesteśmy przy wydajności, no to gry bezproblemowo przetestowałem, wszystko tak jak być powinno. Nie mam zastrzeżeń do gier na tym smartfonie, gra się całkiem fajnie. Głośniki w miarę donośne, nie są jakieś turbo mega głośne, ale telefon naprawdę fajnie brzmi. Szkoda, że one nie są, tylko jeden jest do frontu, drugi jest tutaj. Szkoda, że one nie są skierowane do nas na front, ale spoko, jak najbardziej brzmienie jest ok. Oczywiście brak mini jacka i tym podobnych tematów nie da się ukryć. Tutaj nie postarało się Oppo. Niektórzy jeszcze potrafią, na przykład Sony Xperia 1. Tutaj takich możliwości nie uświadczycie w tym otóż to smartfonie. Sam system z nakładką od Oppo, no powiem wam, że jest tutaj jakaś nowa wersja, jeżeli chodzi o Androida, chyba, jeżeli dobrze, czekajcie, gdzie my to mamy, jak się nie mylę, informacje o urządzeniu i mamy tutaj, co my to mamy, kolor wersji 13 i Androida 13, szczerze mówiąc. Czy coś, jakieś wielkie zmiany ja tutaj widzę, szczerze mówiąc? No tak jak na Samsungu na Androidzie 13 stwierdziłem, że nie będę robił w ogóle o tym filmu, bo zmiany są prawie żadne. No tutaj gdzieś jakieś wizualne i tak dalej, ale same działanie smartfona, nie widzę różnicy między Androidem 12, 13, więc tutaj od Oppo wygląda to ładnie, schludnie moim zdaniem. Wszystko jest tam, gdzie być powinno, jeżeli chodzi o ustawienia, jeżeli chodzi o możliwości tutaj działań, widżety, układy, no to standardowo jak w większości smartfonów możecie sobie to pozmieniać, poustawiać, więc no akurat pod tym względem jest jak najbardziej ok. Tapety, widżety, no każdy, kto korzysta z Androida, wie jak to działa, wie gdzie może to sobie znaleźć, można sobie to poprzeklikiwać, porobić. Moim zdaniem jakichś większych tutaj wodotrysków, jeżeli chodzi o Androida 13 na Oppo, moim zdaniem nie ma. Jak jesteśmy przy samym działaniu, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że w zestawie jest ładowarka i to 80W. Fajnie, bo już dużo producentów, wiadomo, nie chce nam takich rzeczy dodawać. Jest porządny kabel do ładowania. Telefon na baterii trzyma dzień i trochę. 2 dni nie zrobicie, moim zdaniem się nie da. Chociaż gdy się ktoś postara, to i może nawet pół dnia nie wytrzymać na tym smartfonie, gdy będzie non-stop coś grał i korzystał z niego w pełnej mocy, no to wiadomo, da się każdą baterię
w telefonie ubić, ale tutaj spokojnie dzień i trochę przeżyję moim zdaniem dla większości z was, więc nie ma jakiejś takiej wielkiego dramatu, tragedii pod tym względem moim zdaniem. Spoko. Następne sprawy związane z tym smartfonem. Myślę, że to co widzimy z tyłu, czyli aparaty. Współpraca z Hasselbladem moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze im wypadła. Zdjęcia naprawdę są ładne. Żebym nawet nie powiedział, że są bardzo ładne. Szerokie kąty standardowe. Czasami gdzieś coś jest różnica w temperaturze barwowej, gdy przeskakujemy między matrycami, ale przy dobrym świetle naprawdę fotki mi się podobają. Są naprawdę dobre, ostre. Dobrze smartfon łapie ostrość, to też ważna sprawa. Nawet przy dużych zoomach z bliskiej odległości, no zdjęcia moim zdaniem są naprawdę, nie powiedziałbym, że rewelacyjne, ale są naprawdę super. Więc ja tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj fotograficznie potrafi zrobić ten smartfon. Przejrzyjcie sobie całą playlistę, jeżeli chodzi o zdjęcia, więc tutaj taki, no górna półka i to bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o tematy nocne, bo to najczęściej, że tak powiem, kuleje w tego typu smartfonach, jak i również w każdych jednych, jest spoko. No może tutaj bym trochę powiedział, że jest gorzej niż u jakiejś konkurencji S22 Ultra, tym podobnych smartfonach topowych, ale broni się to moim zdaniem. Da się naprawdę fajne zdjęcia zrobić i co najzabawniejsze, w zoomach i to dosyć dużych powiększeniach możecie zrobić wyraźne zdjęcie, nawet i w nocy, no może nie tak idealne, jakby to było w dzień, ale nie ma takich ostrych już działań algorytmu, nie ma takiego ostrego, jak to ja nazywam, akwarelowania, czyli no rozmycia tego wszystkiego, więc jak najbardziej tutaj ten smartfon się broni fotograficznie moim zdaniem, więc jeżeli ktoś szuka czegoś, co ma robić naprawdę fajne fotki, moim zdaniem tutaj Find X5 Pro się jak najbardziej obroni, jeżeli chodzi o tego typu sprawę. Reszta rzeczy, Wi-Fi, komunikacja, rozmowy, nie doświadczyłem tutaj żadnych jakichś problemów, o których mógłbym wam powiedzieć. NFC oczywiście na pokładzie jest. Cała specyfikacja oczywiście w filmie w pierwszych wrażeń, więc nie będę tutaj się powtarzał, bo każdy, kto chce, to nawet i sobie na stronie producenta specyfikację przeczyta, ale spoko. Telefon fajnie skrojony. Cenowo, no wiadomo, różnie to bywa. Aktualne ceny możecie zobaczyć sobie pod filmem, ale no jestem zadowolony. W szczególności jeszcze ten ekran, kolorystyka tego taka powiedziałbym AMOLEDowa, czyli to co ja lubię. Trochę przesycone te kolorki, ale fajnie się na to patrzy. Mogłoby być troszeczkę jaśniej, bo w pełnym słońcu nie będziecie mieli tak bardzo jasnego ekranu, jak na przykład w S22 Ultra, ale no cena też robi różnicę. No i dobra, no i tyle z ciekawostek moim zdaniem od Oppo. Poprawny flagowiec z dobrym aparatem, z sensownym zestawem. Czego chcieć więcej? To już chyba każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kwestia jeszcze gustu tego wyglądu. Mi się podoba, jednym może się nie podobać, ale no coś nowego. Jakieś nowe podejście do kuchenki mikrofalowej z tyłu, więc jest dobrze, jeżeli chodzi o wygląd aparatów. Tyle odnośnie Oppo Find X5 Pro. Macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej wiedzieć? Piszcie w komentarzach. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!